Posadzka chemoodporna. Aplikacja krok po kroku. Przedstawiamy chemoodporną posadzkę żywiczną Timac P101, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną oraz mechaniczną. Dodatkowo posadzka jest odporna na działanie wysokiej temperatury. Na filmie pokazujemy etapy wykonania chemoodpornej posadzki żywicznej, czyli przygotowanie podłoża, gruntowanie, aplikacja żywicy chemoodpornej, uwagi techniczne, przygotowanie podłoża. Posadzka na filmie została wcześniej utwardzona powierzchniowo, co z reguły uniemożliwia nałożenie powłok żywicznych. Dlatego konieczne było usunięcie wierzchniej warstwy za pomocą szlifierki z tarczami diamentowymi. Dzięki temu otworzyliśmy pory, poprawiając chłonność posadzki oraz jej przyczepność dla powłok żywicznych. Przy standardowych podłożach betonowych zalecamy zwykle użycie szlifierki z głowicą do betonu lub filcową przystawką z papierem ściernym. Po szlifowaniu powierzchnię należy odpylić. Przed aplikacją żywicy gruntującej Heavy Bond 3033 podłoże powinno być czyste, odtłuszczone i stabilne. Aplikacja żywicy gruntującej. Grunt Dopox Heavy Bond 3033 to produkt dwuskładnikowy. Bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć oba składniki. Bazę mieszamy i przelewamy do większego pojemnika. Dodajemy aktywator i mieszamy mechanicznie przez 3 do 5 minut. Czas stosowania Heavy Bond po wymieszaniu dwóch składników to 30 minut. Należy więc mądrze rozplanować pracę, aby uniknąć strat w materiale. Heavy Bond nałożyliśmy za pomocą szpachli wielkopowierzchniowej, a następnie równomiernie rozprowadziliśmy wałkiem. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie jednolitej warstwy gruntu na całej powierzchni. Istnieje również możliwość aplikacji gruntu wyłącznie wałkiem. Heavy Bond nakładamy w grubych warstwach. Grunt musi stworzyć jednolitą warstwę, bez prześwitów podłoża. Prześwity mogą prowadzić do powstawania problemów przy aplikacji żywicy nawierzchniowej. W przypadku naszej posadzki jedna warstwa gruntu była wystarczająca. Żywicę P101 można aplikować bezpośrednio na grunt. Jednak dla najlepszej przyczepności i dodatkowej odporności mechanicznej przy pracach profesjonalnych zaleca się zasypanie powierzchni kwarcem. Poprawiliśmy w ten sposób przyczepność żywicy do podłoża, tworząc tzw. mostek zczepny. Żywicę poliuretanową Timac P101 nakładamy po minimum 24, ale przed upływem 48 godzin po aplikacji gruntu. Na drugi dzień, po pełnym wyschnięciu gruntu, usuwamy nadmiar piasku, który nie wkleił się do podłoża. Następnie szlifujemy i odkurzamy posadzkę w celu wygładzenia struktury powstałej przez aplikację kwarcu. Aplikacja nawierzchni chemoodpornej. Do wykończenia posadzki używamy żywicy poliuretanowej Timac P101. Jest to dwuskładnikowa, oparta na rozpuszczalnikach, nawierzchnia poliuretanowa, charakteryzująca się bardzo wysoką odpornością chemiczną. Uwaga! Ze względu na zawartość szkodliwych diizocyjanianów, produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego. W ofercie posiadamy bezpieczniejsze dla aplikującego żywice o wysokiej odporności chemicznej. Zapraszamy do kontaktu z działem technicznym. Pomożemy dobrać odpowiednią nawierzchnię żywiczną, dostosowaną do używanych środków chemicznych. P101 to produkt dwuskładnikowy. Aktywator dodajemy do bazy i mieszamy mechanicznie przez 3 do 5 minut. Po wymieszaniu produkt jest gotowy do użycia przez około 7 godzin.
P101 wylewamy bezpośrednio na posadzkę i rozprowadzamy za pomocą wałka. Produkt nakładamy w 2 warstwach. Kolejną warstwę aplikujemy po minimum 16 godzinach, ale nie później niż po 72 godzinach od nałożenia poprzedniej warstwy. Drugą warstwę aplikujemy analogicznie do pierwszej. Posadzka wykonana. Uzyskaliśmy chemoodporne zabezpieczenie oraz estetyczne, lekko antypoślizgowe wykończenie posadzki. Uwagi techniczne. Po 24 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy powłoka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach żywica uzyskuje pełną odporność mechaniczną, a pełną odporność chemiczną po 7 dniach. Po tym czasie posadzkę można zmywać wodą i stosować środki czyszczące. W celu uzyskania estetycznego wykończenia, uniknięcia smug, należy umożliwić produktom powolne wysychanie. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.